Göteborg. Drugie co do wielkości miasto w Szwecji. Kolebka Volvo. Mieści się tu największy hotel w Skandynawii. Buduje się największy budynek w Skandynawii. Jest tu most, który kiedyś był najdłuższym mostem w Szwecji. 900 metrów. Obecnie na 23 pozycji. Poza tym parki, stare twierdze, targowiska, tramwaje, statki, pomnik żony marynarza, kilka ciekawych muzeów, nawet park rozrywki, jeszcze zamknięty, w końcu to nie lato. Mogłoby się wydawać, że przyszła wiosna. Mówimy przecież o końcu marca. Jednak nic bardziej mylnego. Zacznijmy więc od tego śniegu. Przyjechaliśmy w piątek wieczorem i tego śniegu jeszcze wtedy nie było. Pogoda była taka około zera, ale nie było źle. I w sobotę rano, wychodząc z hotelu, podążaliśmy za taką mamą z synkiem. I synek po otwarciu drzwi zrobił coś takiego jak snow! A ja idąc za nim zrobiłam snow. I byłam tak naprawdę jedyną osobą z naszej trójki, która nie cieszyła się z tego śniegu, bo i dla Andrei, i dla Sergio to było coś fajnego i coś takiego, czego na co dzień w Hiszpanii bądź w Ekwadorze nie ma. No a ja się nie cieszyłam tak bardzo jak oni, niestety. Znaczy, nie powiem, śniegu nie było aż tak dużo, więc rzeczywiście to było bardziej ładne umilenie krajobrazu. No ale było chłodniej, prawda? No i przy akompaniamencie tego śniegu, który zresztą utrzymał się do końca weekendu, wybraliśmy się też zobaczyć takie mini zoo w jednym z parków, bo Andrea bardzo chciała nam pokazać pingwiny. I oprócz tych pingwinów, które trochę się schowały i musieliśmy się ponagimnastykować, żeby je dojrzeć, widzieliśmy foki i tam był jeszcze jakiś zwierzak. No, w każdym razie było jakby w tym parku jedno takie małe zoo, takie trochę akwariowe, i drugie mini zoo, które się okazało, że na czas zimy jest zamknięte, bo to jest taki bardziej, rzeczywiście taka bardziej zagroda dla kucyków i tego typu zwierzaków. Ale było fajnie. Zobaczyliśmy właśnie trochę natury. Park był bardzo fajny, taki spory, rzeczywiście można było się nałazić. Taki trochę polski. Oprócz tych fok i pingwinów, ale poza tym rzeczywiście przypuszczone śniegiem drzewka. Bardzo ładne widoczki. Ale żeby nie było tak łatwo, że tylko śnieg w Szwecji, to odwiedziliśmy też Uniwersum. To jest takie muzeum, trochę à la eksperyment, trochę à la Kopernik, ale z dużo większym rozmachem, bo w środku są tropiki. Jest dosłownie cała strefa, wszystkie 5 pięter od góry do dołu, do którego można wejść. Jest się w tropikach. Musieliśmy zdjąć z siebie swetry, bo po prostu temperatura drastycznie wzrosła, wilgotność była ogromna. Tam był taki wodospad i w którymś momencie zaczęli też tak psikać wodą, w sensie, wiecie, tak rozpylać drobinki wody, że tak naprawdę wilgotność w którymś momencie osiągnęła 100% w miejscu, w którym staliśmy. Oprócz tego dookoła nas latały tukany, skakały małpki. Także w ogóle zupełnie się nie spodziewałam. Ale oprócz tego to muzeum miało masę innych wystaw dotyczących różnych aspektów nauki, więc byliśmy na Marsie przez chwilę, zważyliśmy się na różnych planetach, zrobiliśmy trochę różnych łamigłówek matematycznych. Był też taki wielki nos, bo była wystawa o człowieku, ale chwilowo chyba zamknięta albo nie wiem, w remoncie, więc wejście do niej jest przez taki wielki nos. Ten wielki nos był dostępny do robienia zdjęć. Oprócz tego była bardzo fajna część wystawy dotycząca wizualizacji danych. I na przykład po wprowadzeniu swojej daty urodzin na screenie wyświetlało się, ile razy w ciągu naszego życia zabiło nasze serce na przykład. Albo była makieta Göteborga. I można było sobie wybrać, co byśmy chcieli zobaczyć. I na przykład oglądaliśmy nasłonecznienie miasta o różnych porach dnia, latem i zimą. Bardzo fajnie to wyglądało.
Był też na przykład ruch uliczny live i na przykład hałas, jakby mapa hałasu w mieście, w którym miejscu miasta jest bardzo głośno, a w którym jest ciszej. Bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo fajne, bo wyglądało trochę tak, jakby było bardziej przeznaczone dla dzieci, bo rzeczywiście było bardzo dużo takich rzeczy manualnych, można było gdzieś wejść, coś dotknąć, no ale oczywiście informacje, które były przedstawione, były skierowane również do dorosłych, bo były napisane takim językiem, że no dziecko samo bez pomocy dorosłego tego wszystkiego by po prostu nie zrozumiało. Także no time of our life. No i oczywiście nie mogło zabraknąć jedzenia w tym muzeum, więc wybraliśmy się na typowy szwedzki posiłek, czyli klopsiki z ziemniakami. No i smakowały mi bardzo, bardzo. Dla mnie to był w sumie normalny posiłek, w sensie ja wiem, że w Szwecji przepadają za klopsikami i w ogóle jest to taka bardzo ikeowa rzecz, że jak się pójdzie do Ikei, to trzeba zjeść klopsiki, ale to chyba cała Europa, która skupiona jest wokół Bałtyku, bo w Belgii również jedli klopsiki, meatballs były rzeczywiście bardzo taką popularną potrawą albo w ogóle dodatkiem, który wrzucali do zupy pomidorowej. U nas się przecież je klopsy, więc no taka trochę nasza potrawa, dla nich to było coś nowego, więc fajnie, że mogliśmy spróbować. Oprócz tego nie zdawałam sobie sprawy, że tak naprawdę jeżeli chodzi o godziny posiłków, no to Szwecja dużo bardziej przypomina Polskę niż Hiszpanię. W sensie mogłam się domyślić, no bo jakby dużo bardzo zależy od tego, jak układa się tak naprawdę dzień, czyli kiedy zachodzi słońce, kiedy wstaje słońce, kiedy jesteśmy bardziej bądź mniej produktywni. No więc w Szwecji też takie wieczorne posiłki je się bliżej 18:30, 19:00, więc jak myśmy się wybierali trochę później, to rzeczywiście wszystko już było pełne, ale i tak zawsze dało się znaleźć jakieś miejsce. A oprócz tego Szwedzi mają taki fajny zwyczaj, który nazywa się fika. I fika to jest kawa z ciastkiem, w skrócie mówiąc. Zwykle około 15:00, ale gdzieś czytałam, że też może być chyba przed południem, bo w ogóle Szwecja jest jednym z największych importerów kawy. Piją ogromnie dużo kawy, no więc jest to dla nich taka dość istotna tradycja i dla nas też była bardzo fajna, bo to taki trochę deserek poobiadowy. Jedliśmy sobie właśnie jakieś tam bułeczki cynamonowe i też coś takiego, co wyglądało jak pączek. Także no fajna tradycja, fajny zwyczaj. Na fikę mogłabym chodzić częściej. No oprócz tego wybraliśmy się też któregoś razu ze znajomymi Andrei do pubu i okazało się, że pub nazywa się Zamenhof. I w ogóle całkiem fajna rzecz, bo był jakby rozdzielony na dwie części. Myśmy najpierw weszli do tej takiej bardziej klubowo-pubowej części, w której właśnie wypiliśmy sobie piwko, było dużo gier, a potem zaszliśmy do tej drugiej na obiad, znaczy na kolację no i właśnie też było bardzo smacznie i w ogóle ma bardzo fajnych znajomych. A potem jeszcze wybraliśmy się do takiego steambunkowego pubu, który też był rewelacyjny. Naprawdę mieli bardzo dobre drineczki. I w ogóle jakby życie nocne w Szwecji, w Göteborgu było interesujące. Na ulicach było naprawdę dużo ludzi i mimo tej temperatury, w której myśmy chodzili w czapkach, 3 warstwach swetrów i grubych butach, no naprawdę tłumy ludzi szły na imprezę, no, w imprezowych ciuchach, więc rzeczywiście dużo mniej warstw mieli na sobie i nie wiem, czy nie było im zimno, czy to już był ten stan, ale naprawdę ulice były pełne i gwarne i w ogóle to miasto nocą wygląda zupełnie inaczej niż za dnia, szczególnie teraz zimą. Nocą miało jakąś taką bardziej trochę magiczną atmosferę, taki trochę bardziej klimacik. Chyba trochę tak. Wracając jeszcze na chwilę do tego naszego wieczornego posiłku, jak to ja musiałam, no cóż, mieć przygodę, bo w moim mózgu ciągle byłam za granicą, no bo byłam. I mój mózg ostatnio działa tak, że skoro jestem za granicą i jestem w jakimś miejscu, jak restauracja, sklep czy cokolwiek, to mówię po hiszpańsku. No więc skończyliśmy jeść, poszliśmy zapłacić i
nie zastanawiając się nad tym zbyt głęboko po tej całej naszej rozmowie po angielsku, powiedziałam do kobiety, która stała za kasą: Ola. I w tej samej chwili, w której to powiedziałam, stwierdziłam, że coś jest nie tak, bo ona zaczęła mi odpowiadać po hiszpańsku. I mój mózg się zlasował, jakby zatrzymał się na moment, totalnie, jakby wyłączył. Ona do mnie po hiszpańsku, że czy ja chcę zapłacić, a ja, przepraszam, co się właśnie stało. Więc wszyscy trochę zaczęliśmy się śmiać. Ja zaczęłam się tłumaczyć trochę po angielsku, trochę po hiszpańsku, że w sumie to przepraszam, ale ja wcale nie chciałam po hiszpańsku. Okazało się, że babeczka rzeczywiście w ogóle była z Hiszpanii, więc dlatego tak się udało, ale najbardziej zdziwieni chyba byli właśnie wszyscy inni ludzie, bo jakby nie zrozumieli, dlaczego nagle przeszliśmy na hiszpański. No więc przygody Moni z językami, część nie wiadomo która. Zresztą w ogóle jeżeli chodzi o szwedzki, to stwierdziłam, że dobra, jedziemy na weekend do Szwecji, to pouczę się szwedzkiego na Duolingo, czemu by nie. I nie wiem, w sensie, znaczy mój poziom szwedzkiego po paru lekcjach z Duolingo wcale nie był jakiś zatrważający, ale byłam w stanie powiedzieć dzień dobry, dziękuję i było to naprawdę bardzo fajne, szczególnie, że to takie dzień dobry, które się mówi, jak się wchodzi do sklepu czy do restauracji, to jest hej. Hej. Dosłownie, hej. Więc ja za każdym razem wchodząc do tych różnych miejsc, mówiąc hej, czułam się, jakbym spotykała, wiecie, znajomych na ulicy. Tak, hej. A dziękuję to jest tak. Więc miałam z tym trochę problem, bo jest bardzo krótkie i nie do końca wiedziałam, jak to zaintonować, bo próbując powiedzieć tak, chciałam powiedzieć takie tak, no tak. Więc próbowałam załapać, jak oni to intonują i nie wiem, szczerze mówiąc, więc za każdym razem to tak wychodziło mi trochę inaczej, ale było to dość zabawne, bo rzeczywiście jakby wszedł czwarty język, który zaczął się mieszać z polskim. Ciekawa sprawa. Było to fajne doświadczenie, spróbować tych takich małych rzeczy, właśnie powiedzieć dzień dobry, dziękuję, do widzenia. Do widzenia to jest hejda. Także hej, hejda. Tak. Monia poliglotka. Wracając jeszcze do hiszpańskiego i jego powiązań ze Szwecją, okazuje się, że jest takie powiedzenie hacerse un sueco, czyli dokładnie act like a Swedish, czyli no, udawać Szweda. Co oznacza udawać, że się kogoś nie słyszy, specjalnie go ignorować. Nie wiem, skąd się wzięło to powiedzenie, bo tak naprawdę ludzie, których spotkaliśmy, byli mega mili i no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ktoś nas zignorował, ale cóż, Hiszpanie mają takie powiedzonko. Co poza tym? Poza tym mieliśmy polskich sąsiadów w hostelu, w którym wynajmowaliśmy pokój. Okazało się któregoś wieczoru, że szłam do łazienki i słyszałam, że drzwi przed łazienką się otworzyły i parę osób zaczęło ze sobą rozmawiać po polsku. No więc wychodząc powiedziałam tylko takie dzień dobry. Oni się zaśmieli, uradowali, pomachali mi w ogóle. I kolejnego dnia jemy śniadanie w kuchni i wchodzi takich dwóch ziomeczków i jeden tak na nas patrzy, mówi dzień dobry, ja do niego dzień dobry. I ten drugi tak na niego patrzy w ogóle z takim przerażeniem, skąd ty wiedziałeś, że to będzie ktoś, kto mówi po polsku? Widać, że trochę Polaków tam się kręci. Poza tym w ogóle była taka dziwna sytuacja, w sensie za każdym razem jak słyszałam język polski, to miałam takie ej, patrzcie, oni mówili po polsku, słuchajcie, to był polski. No i też któregoś razu taki jeden ziomeczek schodził po schodach właśnie w hotelu i mówi do nas przepraszam, w sensie, żebyśmy się przesunęli. No więc ja się przesunęłam, oni się przesunęli za mną i zaczął dalej rozmawiać po, nie wiem, nie po polsku, w każdym razie przez telefon. Więc to w ogóle był totalny mind blow, bo nie wiem, czy się skumał, że nie wiem, co miał w głowie, że powiedział do nas to po polsku, no ale cóż, tak działa ludzki mózg, nie wiem. Może myślał, że w ogóle nie zrozumiemy, ale zrozumiemy jakby jego intencje. Ciężko powiedzieć. No i przechodząc do końca tej cudownej historii o Göteborgu, chciałam jeszcze powiedzieć, że byliśmy na fantastycznej wycieczce
autobusołódką. Serio. Generalnie pozwiedzaliśmy sobie trochę Göteborg, więc byliśmy w dzielnicy, która się nazywa Haga. Jest to naprawdę fajna dzielnica, taka trochę właśnie bardziej turystyczno zachowana. Nie wiem jak to powiedzieć, ale bardzo fajna. Byliśmy w jednym miejscu, które jest nazwane skansenem. Jest to po prostu stara twierdza, która chyba też może być wynajmowana na różnego rodzaju konferencje, bądź wystawy, bądź cokolwiek. I roztacza się z niej przepiękny widok na miasto. Odwiedziliśmy muzeum, zwiedziliśmy jakby tyle miasta, ile się dało i za dnia, i wieczorem. Oprócz tego jest już wspomniana żona marynarza, o której trochę mówiłam na wstępie, w sensie, którą wspomniałam na wstępie. I na takiej bardzo, bardzo wysokiej kolumnie stoi pomnik kobiety, która właśnie wyczekuje powrotu swojego męża z morza. No i w ogóle właśnie jadąc tą autobusą, łódką, najpierw przejechaliśmy przez miasto i dziewczyna, która pełniła rolę naszej przewodniczki, była fantastyczna. Mówiła na przemian po angielsku i po szwedzku, ale z taką energią, że rzeczywiście wszystkich nas zaangażowała i zachwyciła i było w tym też dużo muzyki i różnych takich ciekawostek właśnie o, nie wiem, największym hotelu w Skandynawii. No i właśnie w pewnym momencie przyszła ta chwila, w której zmienialiśmy wiecie, grunt pod nogami. Z drogi wjeżdżaliśmy do wody. Było to naprawdę śmieszne uczucie, bo musieliśmy się zaprzeć rękoma za fotel przed nami i wjeżdżając trochę nas rzeczywiście popchnęło do przodu. No i tam kolejne, nie wiem, 15 minut pływaliśmy po tej zatoce? Nie wiem, muszę sprawdzić, co to jest. Po wodzie. Właśnie przepłynęliśmy pod tym mostem, który jest obecnie na 23 miejscu pod względem długości w Szwecji. No i generalnie posłuchaliśmy trochę muzyki. I jakby, wiecie, wyjeżdżając z wody też mieliśmy adekwatny podkład muzyczny. Mogliśmy trochę poczuć jak James Bond. W ogóle hostel, który wynajęliśmy, był całkiem spoko. Nie był tak super blisko miasta, ale mieliśmy dla naszej trójki tak naprawdę 6-osobowy pokój, bo wzięliśmy pokoje w takim dzielonym pokoju, w związku z czym też płaciliśmy za niego trochę mniej. Mieliśmy dostępną kuchnię z lodówką, z czajnikiem, z mikrofalówkami i łazienki, więc też w ogóle była pralnia, więc jakbyśmy tam, nie wiem, chcieli zostać na dłużej, to można rzeczywiście tam się na parę dni zabunkrować. I na dole w ogóle był bar sportowy, więc jak pierwszego wieczora przyjechaliśmy, to Szwecja grała z Belgią. Wiecie, tego dnia co przegraliśmy 3-1 z Czechami, oni też przegrali, więc łączyliśmy się razem w bólu. Ale miejsce było naprawdę fajne. No właśnie, i zapomniałabym prawie o tym, ale obok tego naszego hotelu był market, więc oczywiście wybraliśmy się do marketu po jakieś żarcie, żeby mieć trochę na śniadanie, trochę na tam później. I znalazłam dumle, więc sobie kupiłam dumle, bo dawno nie jadłam dumli. Ale mieli też na przykład, było trochę takich rzeczy, które są u nas w Polsce. Andrea się nimi zachwycała na zasadzie, a patrzcie, co tutaj w ogóle jest. I to znajadłam, i to znam, i to jest super. A ja miałam takie, to znam. Tego nie znam. Więc naprawdę fajna sprawa. A poza tym z takich rzeczy, na które nigdy się nie natknęłam, to kebab. Wiecie, tak jak są pizzki w zamrażarce albo coś takiego, to kebab, który można sobie odgrzać w mikrofali. I taki, wiecie, śniadaniowy mus o smaku spaghetti. Do tej pory zawsze widziałam tylko takie owocowe, słodkie, a nie wytrawne, ale mieli. I chyba to tyle z takich rzeczy, które jedzeniowo były dziwne albo inne, ale rzeczywiście było trochę takich rzeczy, które dla mnie były totalnie znajome i to było takie naprawdę fajne. No i kończąc naszą wyprawę do Szwecji, wracaliśmy przez Zurich.
Znaczy, lecieliśmy w ogóle też przez Zurich, ale mieliśmy 2,5 godziny na przesiadkę, a przez opóźnienie lotu z Walencji ze względu na strajki we Francji tak naprawdę mieliśmy, nie wiem, 45 minut na lotnisku oczekiwania na kolejny lot, więc no, siedzieliśmy na miejscu. A w drodze powrotnej mieliśmy 3,5 godziny na przesiadkę i ja, jakbym leciała sama, to spędziłabym te 3,5 godziny na lotnisku. Może połaziłabym dookoła lotniska, stwierdzając, że zobaczmy, jak to tu wygląda. Ale nie. Znaczy, tacy ludzie jak ja potrzebują takich ludzi na wycieczkach jak Sergio, bo on stwierdził, mamy 3,5 godziny, pojedźmy zobaczyć miasto. I pojechaliśmy zobaczyć miasto. W sensie, ja się bardzo cieszę, ale sama bym tego nie zrobiła. Sama zostałabym po prostu na miejscu, czekając grzecznie na mój lot. Połaziłabym sobie po sklepach, tyle. A wybraliśmy się do centrum. Jakby sam przejazd i powrót nie był wcale długi, bo sama podróż pociągiem z lotniska do centrum miasta to jest 10 minut. Ale lotnisko jest naprawdę bardzo duże, więc zanim z lotniska wyszliśmy, to minęło, nie wiem, 15 minut. I to samo było w drodze powrotnej. Okazało się, że kolejka do bramek do tego security check jest ogromnie długa. Babeczka nam powiedziała, że no pół godziny, bo rzeczywiście kolejka się robi dlatego, że są te wąskie przejścia i po prostu tam się ludzie trochę blokują. No ale staliśmy dłużej. Mieliśmy tak naprawdę, jak przyjechaliśmy, mieliśmy 45 minut do boardingu, a w momencie, w którym przechodziliśmy przez security check, teoretycznie było 5 minut po rozpoczęciu boardingu, tylko że jak dotarliśmy na miejsce, to się okazało, że boarding się jeszcze nie zaczął. Więc no jakby ja w środku już trochę panikowałam. Nie wiem, czy było to po mnie widać. Pewnie trochę tak, aczkolwiek starałam się nie być aż taką panikarą. No ale no, dotarliśmy w każdym razie do Walencji tak jak planowaliśmy. I cieszę się bardzo, no bo tak naprawdę to był mój pierwszy raz w Szwajcarii. Króciutki, ale bardzo fajnie było mieć taki pierwszy look na miasto i trochę poczuć klimat Szwajcarii, bo rzeczywiście ta godzinka spaceru dookoła głównej stacji wystarczyła, żeby... Nie wiem, jak to do końca opisać, żeby poczuć po prostu ten taki vibe, który zawsze jest, jak się pokazuje Szwajcarię w filmach albo w serialach. Jest jakoś tak górzyście i przestrzennie. Nie wiem, ale bardzo ładnie. Chciałabym tam kiedyś wrócić na trochę dłużej niż rzeczywiście godzinka dookoła stacji. Więc mam nadzieję, że kiedyś się wybiorę i już jakby nie tylko do miasta, ale w ogóle zobaczyć coś więcej. Także no nic, nasza wyprawa zakończyła się powodzeniem. Pierwszy raz, znaczy może nie pierwszy raz w Szwecji, ale pierwszy raz tak w Szwecji, żeby trochę sobie po niej połazić. Bo kiedyś byłam w Szwecji, ale po to, żeby się przesiąść na prom na Bornholm. Więc jakby Malmö. I to tyle. Więc cieszę się bardzo, że widziałam Szwecję wiosno-zimą. Krokusy. Wiecie, krokusy i przebiśniegi. Dla nas kwiatki super ekstra znamy. Wiosna, takie pierwsze roślinki, które się pojawiają. No i wszędzie ich było tam pełno w Göteborgu. Więc ja z moim, słuchajcie, mam fun fact, zapytałam się ich, czy w ogóle kojarzą te kwiatki. I oni mieli takie, że no nie, a co? I tak, o, słuchajcie. No więc zaczęłam im tłumaczyć, że krokusy, że przebiśniegi, że to wiecie, zima, coś tam. W Belgii mają święto, które się nazywa krokus i to jest właśnie ta przerwa wiosenna. No i Andrea się rzeczywiście też zajarała i zaczęła robić zdjęcia kwiatkom, bo była naprawdę masa fioletowych i żółtych krokusów. Także naprawdę bardzo ładnie to wyglądało i wszędzie sobie rosły. Było trochę takich posadzonych, ale było też trochę takich dziko rosnących. No. I to chyba tyle. Wyszło, cóż, trochę długo, ale mam nadzieję, że no cóż, opowiedziałam fajne rzeczy. Nie no, serio, bardzo mi się podobało. Göteborg,
fajna rzecz. Przejechaliśmy się też tramwajem w takiej długiej jaskini. W sensie był taki tunel, przez który jechaliśmy ponad minutę w tramwaju. I jak się wyjechało na drugą stronę tego tunelu, to byliśmy koło Chalmers, koło uniwersytetu, który jest właśnie w Göteborgu. Także no fajnie. Cieszę się, że byłam. Polecam, pozdrawiam. Pa!